Czołem wszystkim. Wujo z tej strony. Minął nam półmetek wyprawy. Jesteśmy w Turcji, w Antalii. No i mamy dzień taki robienia niczego. Zostałem sam w pokoju, chłopaki poszli sobie gdzieś tam na miasto. No i mam w związku z tym chwilę czasu, żeby pogadać o tym, co i jak na tej wyprawie. O, zobaczcie, tutaj mamy pokój hotelowy. Wzięliśmy sobie tam, gdzieś jest na dole basen. Nie było to drogie, więc spoko, luzik. Popływaliśmy sobie wczoraj wieczorem, jak widzieliście na filmiku. Dzisiaj jest dzień laby, robienia niczego. Wczoraj wieczorkiem piwo na mieście też widzieliście. Dzisiaj pewnie pójdziemy jeszcze raz. Zobaczymy gdzie, dokąd, co i jak. No i tak to wygląda. No i morał tej historii na razie jaki jest, jakie są moje przemyślenia. Turcja, absolutnie piękny, wspaniały kraj. Ludzie fenomenalni, bardzo pomocni, bardzo przyjacielscy, otwarci, wszędzie chcą cię ugościć, pomóc. Bardzo to fajne, bardzo sympatyczne. Kiedyś tak też było w Polsce. Super sprawa. Tu w Antalii to jest już zupełnie inaczej, bo to jest na turystów to wszystko nastawione. Jeśli ktoś jest tutaj w Antalii, był w Antalii, w tych okolicach i twierdzi, że był w Turcji, to wcale nie był w Turcji. Tutaj to nie Turcja, to jest Europa. To jest zupełnie co innego. Nie przypomina to Turcji w ogóle. No i co o Turcji do powiedzenia mam? Ludzie wspaniali, ale jednocześnie wszędzie jest brud, śmiecą, wyrzucają popielniczki za okno w samochodzie, więc tak jak są fantastyczni przyjacielscy i tak dalej, tak samo brudzą. Ruch do tego jako kierowcy, no fatalnie, kurde, jeżdżą jak chcą. Zasady ruchu drogowego nie istnieją, każdy jeździ jak chce, z lewego pasa na prawo, z prawego na lewo, po prostu masakra, jedna wielka tragedia. Trzeba naprawdę uważać tutaj na drogach. W większych miastach jest jeszcze gorzej, na prowincji tylko i wyłącznie drobiazgi typu siedzenie na telefonie, nie patrzenie na drogę, takie tam drobiazgi. Drogi są dobre, generalnie dobre, tylko raz na jakiś czas trafiają się dziury, ale powiedzmy, że ogólnie naprawdę nie jest źle, no chyba, że ktoś chce sobie gdzieś tam w góry pojechać, no to tam się zaczyna już fatal, bo bywa, że jest dobra droga i nagle offroadem trzeba jechać, co już też widzieliście. Także tak to wygląda, ale ogólnie naprawdę jest super. Widoki, jakie tu są w Turcji, no słuchajcie, niesamowite, rewela, piękne miejsca, jak widzieliście, kraj jest naprawdę przecudowny. Przypomina momentami Amerykę, jest miks wszystkiego. Przy czym w przeciwieństwie do Gruzji jest tutaj sucho i to też widać. Nie wszędzie wprawdzie, ale raczej jest sucho. Pogodę mamy świetną, 30 parę stopni, nie jest aż taki upał 40, że nie da się tego wytrzymać. Jest upał, ale da się go wytrzymać, więc jest naprawdę super. Atmosfera jest gites, z tym, że no jak to bywa po dłuższej przejażdżce, czasami są pewne niesnaski, czasami ktoś tam do kogoś ma o coś pretensje, ale nic poważnego, nic wielkiego. Różnice między nami są takie, że ja wolę być gdzieś tam w górach, jeździć po górach. Chłopaki lubią pojechać sobie nad morze, zwłaszcza Paweł. No i stąd ta Antalya, chociaż to nie tylko dlatego, bo Antalya jest też dlatego, że Łukasza Harley nie domaga i tutaj będziemy robili coś tam, jedną rzecz przy tym Harley'u. Znaczy tak naprawdę tylko olej, może uszczelkę pod klawiaturą zaworową, która została uszkodzona przy ostatniej naprawie. Trzeba to wymienić. To zrobimy. I czy coś jeszcze? W sumie to nie wiem, ja może wymienię olej, bo też powinienem wymienić i wyzeruję sobie serwis jutro, bo zaczął mi się świecić, że potrzebuję serwisu, więc zrobię tą wymianę oleju, chyba jeśli uda mi się dostać dobry olej, jak nie, to w Izmirze to zrobimy. W Izmirze Łukasz też ma do odbioru cewkę zapłonową, która to jest winowajcą wszystkich strzelań w wydech i niejechania jego Harley'a. Nie jest za to winą zatarcia, ale jest winą wszystkiego innego, więc ta cewka powinna zostać przysłana z UK tutaj i powinniśmy ją wymienić. Także na tym półmetku jeszcze mu trochę zostanie normalnej jazdy, jeśli wszystko pójdzie dobrze. No i to w sumie na tyle. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Może chłopaki coś dopowiedzą, chociaż wątpię, bo im się wiecznie spieszy. No tak to jest. Jak się jedzie i ktoś jeden chce nagrywać, jest youtuberem i chce pokazać innym to, co robi, a reszcie zależy tylko na tym, żeby po prostu przejechać, mieć swoją pamiątkę i do widzenia, no to trochę nam tutaj rozbieżność wychodzi, a oni chcą co innego niż ja. Ja potrzebuję trochę więcej czasu spędzić nad różnymi rzeczami.
Przemyślenie mam generalnie takie, że za stary jestem trochę na to i myślę, że przyszłe przygody będę jeździł po prostu sam, bo nie chce mi się za nikim nadążać, nie chce mi się z nikim negocjować, gdzie mamy skręcić, gdzie mamy pojechać. I myślę, że będę wolał jechać po swojemu, chociaż ekipa dopisuje, humory są dobre. No, gramy sobie na tych nieszczęsnych instrumentach, czego nie może znieść Łukasz. Tak. No ale tak to jest. No, jeden lubi babcię, drugi lubi córkę i tyle. Dobra, na razie. Myślę, że dość tych przemyśleń. Wybieram się zaraz gdzieś na miasto, idę na jakieś piwo. Może popluskać się w basenie i tyle. Może coś jeszcze pokażę wam z miasta, z tego. No, miasto jest bardzo ładne, chociaż jak wszystko w Turcji, dość brudne miejscami. Nie wszędzie na szczęście. Zatem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. A teraz macie na dokładkę trochę mojego rzępolenia, żebyście i wy mogli pocierpieć. No i niestety chciałem zauważyć, że nie jestem w stanie być jednoosobową orkiestrą. No nie nadaje się. Chociaż czekaj. No chyba jednak nie. Nie bardzo. A co w tym czasie działo się u moich kolegów? Zerknijmy. No właśnie, chłopaki poszli sobie nad morze w poszukiwaniu plaży. Z tym, że ich misja zakończyła się niepowodzeniem. Zupełnie nie było piaszczystych plaż. Jedna jedyna jaka gdzieś była płatna i to jakieś kuriozalne pieniądze, a tak to wszędzie skały. No ale ładne to było. A w drodze powrotnej z nadmorza zaczęli poszukiwania lokalnych ciekawostek. Jak to oto lekko zmęczone życiem Virago, albo to oto lekko zmęczone życiem Renault. Niemniej jednak wciąż było pięknie i wspaniale. Na dokładkę też skonsumowali sobie, prawda, kawkę, deserek i jakieś tam tego typu rzeczy i zadowoleni wrócili do hotelu. A wieczorem wszyscy udaliśmy się gdzieś na miasto w celu skonsumowania złocistego napoju. No i po tym jakże pełnym atrakcji dniu, no dobra, po tym jakże relaksującym dniu laby, robienia zupełnie niczego, który był nam niezmiernie potrzebny, szczerze, przyszła pora na dzień kolejny, w którym to mieliśmy szeroko zakrojone plany. A mianowicie jedziemy do dealera Harley Davidson, którym liczyliśmy, że dostaniemy cewkę, ale już nam odpisali na maila, że jej nie dostaniemy i cewkę zamówiliśmy do Izmiru. Znaczy Łukasz po prostu wziął cewkę, kupił od zaprzyjaźnionego sprzedawcy, który obiecał wysłać ją do Turcji, do Izmiru, do Harley'a. No ale to nie wszystko, bo po ostatniej awarii Harley'a Łukaszowi cieknie spod pokrywy zaworowej, bo niestety ją przyszczypaliśmy w trakcie składania. No dobra, nie do końca my, ale to bez znaczenia. Tak czy inaczej, uszczelkę pod pokrywę zaworową tutaj mają, więc Łukasz ją wziął, a tymczasem sprawdzamy, czy mają fajne motocykle. No ten bardzo ładny Harley, tak, taki japoński. Natomiast, no mieli też co innego. No więc Paweł, który powoli przymierza się do zmiany motocykla, postanowił przymierzyć się do Harley. No i sprawdzaliśmy, czy mu pasuje. No i okazuje się, że bardzo, prawda? Natomiast Łukasz w międzyczasie dokonywał transakcji łamanym turecko-angielskim, po czym postanowił sam się do czegoś przymierzyć. My zaś postanowiliśmy, korzystając z okazji, napić się darmowej kawy. Ale Pawła jednak wciąż mocno interesował ten Harley. No muszę przyznać, że jest to naprawdę ładny motocykl. Ale nie wiem, czy Paweł się zdecyduje. Trudno powiedzieć. To nie są tanie rzeczy. Tak czy inaczej, jedziemy dalej. Bo co się okazało? Słuchajcie, w Harley'u oczywiście kupiliśmy uszczelkę pod pokrywę zaworową, ale tutaj nic nie zrobimy, nic nam tutaj nie wymienią. Ale znaleźliśmy warsztat, lokalny warsztat customizingowy, w którym chłopaki budują choppery.
No i jedziemy do nich i spróbujemy spytać, czy nas przyjmą poza kolejką, czy wymienią nam olej. Właściwie to wszyscy trzej potrzebujemy wymiany oleju, ale Łukasz przede wszystkim, no bo ma jeszcze olej po tym zatarciu. I to nie fajne, no. Mogliśmy wymienić, ale słuchajcie, nie było w nim widać opiłków, więc nie było tak źle, a był to dobrej klasy syntetyczny olej 20W50, czy tam 15W50, a na stacji w Turcji nigdzie nie szło takiego kupić, w związku z czym kupimy go tutaj na miejscu od chłopaków. Bo tak jest, mają syntetyczny 20W50, stoi z tyłu, więc super. Chłopaki poza tym zgodzili się nas przyjąć poza kolejką, znaczy Łukasza, bo ja nie mam Harley'a. No ale byli tak mili, że wpuścili mnie do środka i nawet udostępnili stół, więc robię sam. To doktor Długa Broda w trakcie operacji. Siostro, olej. Taki czysty, szkoda wymieniać. No właśnie, był mega czysty, więc Paweł stwierdził, w Japończyku nie trzeba, wymieni sobie po powrocie. Co się stało? Motor się popsuł. Reset serwisu, bo wymieniłem olej i tyle. Tak, wymiana oleju. Ale zobacz, jakie to jest brudne. Patrz, jak to się brudzi, jak to jest źle skonstruowane. Cały ten syf tu leci. No i właśnie, bo przestał mi działać kierunkowskaz również. I myślałem, że tutaj leży wina, bo jest takie brudne i ufajdane. No ale w końcu to BMW, więc nie powinien działać. Być może o to chodzi. Dobra, żartuję. Kabelek z przodu się urwał, więc chłopaki użyczyli nam kawałka nowego kabla i lutownicy i sprawa załatwiona, więc mogliśmy się przymierzyć do motocykla. I muszę przyznać, że jeśli chodzi o proporcje ciała, to ten model pasuje lepiej mi niż Pawłowi, no sami powiedzcie. No tak to jest, jak się ma za długie grabie, a za krótkie nogi. A tymczasem zakończyliśmy operację, więc pora na zdjęcia pamiątkowe z właścicielami, braćmi White. And now, look at that guy. He helped Thank you us. so much. Brilliant stuff. Thank you. Yeah, we fixed the bikes in the workshop. Awesome stuff. Now we are packing and off we go. Świetny warsztat, mega pomocni ludzie, wspaniałe towarzystwo. Bardzo wam dziękujemy jeszcze raz. No i przede wszystkim prawdziwi motocykliści. Mega warsztat. Jeśli będziecie kiedyś w Antalii i będziecie mieć problem, na pewno wam pomogą. A my w końcu znowu jesteśmy na trasie i jedziemy tym razem powolutku w kierunku Izmiru. Cewka zapłonowa dla Łukasza powinna tam dotrzeć pojutrze, w związku z czym mamy troszeczkę czasu. Jedziemy sobie powolutku, zobaczymy jeszcze jakieś ciekawe miejsca po drodze. Zresztą, sami spójrzcie, to też jest ciekawe. Znaczy miasto jak miasto, ale te góry przed nami, no mega. No a tak poza tym, no trochę nam schodzi na te problemy z Harley'em. No mieliśmy jeden dzień w plecy na tą główną naprawę, teraz właściwie można powiedzieć 2. No ale nie narzekamy, dlatego że przy okazji sobie odpoczęliśmy, przy okazji też zobaczyliśmy różne ciekawe miejsca, do których byśmy inaczej nie zajechali. Te wodospady w poprzednim odcinku, czyli Canyon Sapadere, Antalya również, samo centrum. No fajna sprawa, także nie ma na co narzekać. Straty dużej, takiej naprawdę dużej czasowo nie ma, wszystko idzie dobrze. Łukasz nie musiał wracać na lawecie, więc w sumie wszystko jest git. No dobra, teraz musimy trochę zmienić naszą trasę, bo musimy pojechać przez cholerny Izmir, czego już wolelibyśmy nie robić, no ale jak mus to mus. Tą cewkę wysokiego napięcia chcemy odebrać, dlatego że no to nie jest przyjemność z jazdy. Łukaszowi motocykl cały czas przerywa i szarpie i to nie jest fajne. No w związku z czym pojedziemy już tamtędy, no tak naprawdę dużo kilometrów nie musimy nadrzucać, więc niech będzie. No i mamy nadzieję, że po jej wymianie będzie wszystko chodziło jak złoto. No poza trochę rozklekotanymi tulejkami, ale jak widzicie działają, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, odpukać, nie ma na razie żadnych problemów. Zatem co? Jedziemy dalej, ja się więc przymknę, przynajmniej częściowo, puścimy tradycyjnie muzyczkę i będziemy rozkoszować się pięknymi widokami, bo jedziemy naprawdę ładną drogą, piękną nadmorską trasą, która wprawdzie jest mokra, wilgotna i pełna ruchu, ale jednakowoż bardzo ładna. Windows down, salt on my tongue, little white houses in a line, then gone. Laundry sways on a crooked wire, old man waving from
mama's rusty bike. Seaside slow motion, everything easy, everything kind. Golden sand, wide ocean, nice little towns are rolling by. I could stay in this moment, let the whole world slide. Seaside slow motion, you and I. I tu jemy teraz obiad, ale w takim już totalnie lokalnym pubie, nie w żadnym nie wiadomo jak dla turystów. To jest zwykły bar na rogu, taki, to raczej nie jest drogo w ogóle. Ale żarcie jest autentyczne. No i zupa była całkiem smaczna. I niespotykana była. I taka kwaskowata, ciekawa. Bo a my tu stoimy i proszę bardzo, zatrzymaliśmy się, żeby wypłacić z bankomatu, ale przy okazji jemy, więc zaraz ruszamy dalej. Motory zrobione, wszystko gra. Ja odzyskałem kierunkowskazy, mam nowy olej, a Łukasz, a i wyzerowałem sobie serwis. Bo nic nie trzeba było robić. Trzeba, ale ty nie robiłeś. Nic nie trzeba, jedzie dalej, nic się nie dzieje. U Pawła trzeba tak, wymienić olej, nasmarować łańcuch, ale to i tak nic nie zmienia, więc tego nie robił i to ma sens moim zdaniem. A Łukasza jechał jak jedzie, ale na nowym oleju, więc jest lepiej. To do potem. Tymczasem w ogóle odbiliśmy nieco od morza, zatem pora wrócić. No bo co, za sucho było. Everything easy, everything kind. Streetlights waiting for the dark, but the sky just keeps on blood. You squeeze my hand in the car. We don't talk, we just keep going. Past every village. No i co powiecie? Bardzo ładna droga, nieprawdaż? Serio mówiąc, to mimo, że nie lubię morza i że było wilgotno, bardzo mi się tu podobało. No i zobaczcie, to była ta trasa nadmorska, którą widzicie na mapie. No i jeszcze chwilę nią pojedziemy, a potem będziemy odbijali już na północ. Ale to będzie, prawda, potem. Tymczasem jednak patrzcie na te widoki. Seaside slow motion. Ale cholerka wygląda, jakbyśmy Łukasza gdzieś zgubili. Pora stanąć i sprawdzić, co jest grane. W sumie to nic nie było grane, za to jest ładna plaża. A Łukasz najzwyczajniej w świecie zwolnił, bo cała ta trasa jest mocno nawilżana olejem. Serio, opony mu się do tego nie kleiły najlepiej. Mi i Pawłowi znacznie lepiej, ale też nie było idealnie. Zatem po prostu zwalnialiśmy na zakrętach, a Łukasz zwalniał najbardziej i co jakiś czas na niego czekaliśmy. Or just avoid where dreams collide. Two stars Ładnie tu co? Ale przygotujcie się na to. or simply burn. What if the skies are Petarda, co? A do tego asfalt tu zrobił się już normalny, więc można było normalnie jechać. Nocleg mieliśmy już zabukowany, jakieś 30-40 km stąd, zatem elegancko w takich to okolicznościach przyrody rozkoszowaliśmy się jazdą na koniec dzisiejszego dnia. Ale, trzeba było się zatrzymać, bo baterie się skończyły. No i nic byśmy nie sfilmowali. A skoro już tak staliśmy, to mnie zainteresowały tam te wysepki z tyłu. I pomyślałem sobie, ciekawe. Rzućmy no okiem, he? No ładnie, ale komu w drogę?
temu kopa w tyłek. Is the moon a watchful eye? Or just a rock adrift up high? Do comets carry messages? Or simply fall? What if the dark is speaking, but we aren't really listening? What's above us? What's the meaning? Just the heavens or something gleaming? Is it endless? Is it small? A quiet No i już prawie dojechaliśmy do naszego pensjonatu, ale zanim tam dotrzemy, pora była na jeszcze jednego stopa, ze względów, o których wspomnę za chwileczkę. Co się falupujesz? Przerwa techniczna. Paweł robi coś zbereźnego i nie możemy się z tym pogodzić. I bynajmniej nie jest to tankowanie. Proszę łyka gazozu. Gazozu pan jeszcze nie piłeś. No nie. Thank you very much. O, Myślałem, że to wiśniowe, ale nie miałem okularów i to chyba nie jest wiśniowe, tylko jakieś granaty czy coś. taka oranżatka z granatów. Bardzo dobra. Masz jeszcze łyczka i reszta moja. Ach, dobre. Gazozu, dobre. No dobra, to był stop na dwójeczkę, ale przy okazji dobrze, że stanęliśmy, bo tu w międzyczasie kierowcy samochodów postanowili uprawiać jakąś kaskaderkę. Mniejsza z tym. Jedźmy już ostatnie 5 kilosów pod góreczkę do pensjonatu. I dojechaliśmy. Pensjonat Zjebek. A nie Zejbek, czekaj. Ale tak. To do później. A tak konkretniej to do następnego odcinka, w którym zobaczymy niezwykle ciekawe rzeczy, z tym, że nie wszyscy. Ale o tym dowiecie się już w kolejnym odcinku, a na razie to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!